Cześć, w dzisiejszym odcinku widzimy się z Michałem Buchwaldem, master detailerem Softnet w Europie, Cześć, witam Was serdecznie. po to, żeby pogadać sobie chwilę o dressingach do opon. No właśnie, Michał, i gdybyśmy mieli w ofercie jeden dressing do opon, sprawa byłaby prostsza, ta rozmowa byłaby krótka i treściwa, natomiast zadbamy o to, żeby była treściwa, ale nie będzie taka krótka, bo dressingów do opon w ofercie jest w tej chwili 5. No właśnie. Jeszcze niedawno powiedzieliśmy, że 4. Lada moment do oferty dołączy także nowość. Co chcemy powiedzieć w tym krótkim wstępie? Przede wszystkim to, że każdy z tych produktów daje inny efekt, inny rodzaj wykończenia, bazuje na innej technologii I różni się trochę inną i aplikacją. różni się aplikacje. I to tyle tytułem wstępu, a teraz przejdziemy sobie już do konkretów przy kołach, przy pracy, tam powiemy więcej o szczegółach. Michał, pierwsze koło, pierwsza opona w tym aucie, bo zajmiemy się wszystkimi po kolei, natomiast również pierwszy produkt, który sobie wybraliśmy, czyli Diglos G-Edge. Co moglibyśmy o nim powiedzieć na początek? Pierwsza, chyba najważniejsza sprawa to jest aplikator. Dokładnie tak. Aplikator jak niektóre produkty z w ogóle gamy Soft99 zintegrowany z produktem, czyli mamy trochę łatwiejsze przede wszystkim użytkowanie produktu, trochę łatwiejsze przechowywanie tego produktu, bo ta gąbeczka, aplikator nigdy nam się nie zgubi, nigdy nam nie pobrudzi żadnych innych rzeczy. Produkt stworzony tak naprawdę po to, żeby maksymalnie ułatwić aplikację produktu na oponie. No i właśnie, powiedziałeś chwilę o tym, o łatwości aplikacji, o tych sprawach związanych z samą aplikacją, natomiast jaki to jest efekt? Jak byś go spozycjonował względem pozostałych dressingów? Jasne. Efekt wykończenia mamy raczej świecący, błyszczący, przy czym na tyle naturalny, że nie jest to bardzo sztuczne, nadal bardzo ładnie, klasycznie wyglądające na samochodzie, ale raczej efekt błyszczący, polecany dla osób, które lubią efekt mokrej opony na samochodzie. I to teraz może chwilę o technologii, bo powiedzieliśmy już o tym, że każdy dressing to jest inna technologia, natomiast co do zasady dressingi do opon mogą być oparte na dwóch bazach, tak to nazwijmy. Dokładnie tak. Jedną to są silikony, oleje silikonowe i po tych produktach możemy się spodziewać raczej z większej wytrzymałości, ale też trudniejszej aplikacji, która się z tym wiąże, bądź produkty, tak jak w tym przypadku G-Edge, oparte na wodzie. Czyli tak naprawdę bardzo ułatwiona aplikacja, a nadal zapewnia wytrzymałość produktu na dość niezłym poziomie, bo to jest około miesiąca czasu. Dobra, teraz gdybyśmy mieli jeszcze chwilę o tej technologii, to zasada działania jest prosta. Jeżeli dressing jest oparty na rozpuszczalnikach, czyli na tych syntetycznych składnikach, on wówczas wnika w strukturę opony, penetruje tą gumę i po prostu w niej zostaje. Natomiast jeżeli chodzi o produkty oparte na wodzie, tak jak G-Edge, one rozkładają nam się na powierzchni, są niejako zewnętrzną powłoką, gdybyśmy mieli to sobie rozrysować. Dokładnie tak. Michał, powiedziałeś już o trwałości, określiłeś ją na około miesiąc, natomiast czy rzeczywiście tak jest i czy w każdym przypadku tak będzie? Oczywiście, że nie. Tak naprawdę tutaj przy tej trwałości ma wiele czynników znaczenie. Opona, jej wiek, jej kondycja w danym momencie zabezpieczania, co najważniejsze pewnie jej przygotowanie przed. Bo oczywiście, jeżeli będziemy stosowali na starej, kompletnie nieprzygotowanej oponie, niczym niezabezpieczanej wcześniej, w sensie niepielęgnowanej, to ta trwałość może być dużo mniejsza oczywiście. Michał, kolejny produkt, czyli Black. tak jest. I znowu, nie tylko produkt, ale to co w pudełku, to także akcesoria. Dokładnie tak. W produkcie mamy 2 aplikatory plus rękawiczki, no bo tutaj przy tym produkcie musimy zadbać o czystość przede wszystkim i dłoni, no i oczywiście pelet. Dokładnie tak. No i właśnie, gdybyśmy mieli go jakoś spozycjonować, gdybyś miał go spozycjonować pośród innych dressingów, to Podobnie jak G-Edge, tu mamy intensywne takie wykończenie, efekt mokrej opony, ale tutaj można się spodziewać dużo większej trwałości. okej. Jeśli dużo większa trwałość, to też pewnie będzie tutaj trochę więcej roboty przy aplikacji. Dokładnie tak. Aplikacja jest trochę bardziej wymagająca. Dobra, pokażemy zaraz konsystencję produktu, bo ona tu ją będziemy mogli zobaczyć. No i co, przechodzimy chyba do aplikacji i powiemy sobie więcej w trakcie. Okej, Michał, gdybyś miał parę słów wstępu, jeżeli chodzi o samą aplikację, to znaczy parę dobrych rad, dlatego że ten produkt może sprawiać problemy, jeśli za niego nieodpowiednio zabierzemy. Dokładnie, jest trochę bardziej wymagający niż inne dressingi z naszej oferty. Konsystencja jest
trochę bardziej żelowa, przy czym przy pierwszej aplikacji na nowy aplikator powinniśmy zużyć trochę więcej produktu, nanieść go trochę więcej, żeby po prostu aplikator lepiej go oddał oponie. Myślę, że to co warto jeszcze dodać, jeżeli chodzi o Black Blacka, to można ten produkt warstwować i to, czy wybierzemy taką drogę, czy nie, zależy już tylko wyłącznie od tego, jakiego efektu oczekujemy. Im więcej aplikacji, tym więcej połysku. Tak w największym skrócie. Michał, zmieniamy pacjenta, mamy nowe auto, mamy nowe opony i mamy kolejny produkt, czyli Forix. Forix. Zupełnie inna forma. Dokładnie tak, produkt dużo bardziej uniwersalny, produkt raczej przeznaczony dla użytkowników samochodów, a nie studiów, myjni, miejsc jednak kosmetyki samochodowej, gdzie dużo bardziej dbamy o te opony i przygotowujemy je przede wszystkim, nie? Dokładnie. I teraz tak, z czego wynika ta szybkość i prostota zastosowania? Myślę, że możemy sobie go otworzyć. Mamy tutaj klasyczny aerozol. Można tak powiedzieć, że klasyczny aerozol, bo zaraz zobaczymy, jak on się zachowuje na oponie. Natomiast żadnej filozofii tutaj w aplikacji nie ma. Żadnych rad, nic tutaj nie potrzebujemy Wam przekazać. Jasne, go może poza tym, żeby cikać na oponę, a nie na pozostałe elementy samochodu. Dokładnie. I teraz tak, jeżeli chodzi o pewne unikalne cechy tego produktu, możemy go zaaplikować na taką oponę jak tutaj, czyli czystą, przygotowaną, suchą. Natomiast są jeszcze inne sposoby. Dokładnie tak. Z powodzeniem możemy to stosować na opony nieprzygotowane, można by powiedzieć nawet delikatnie zabrudzone, bo środek czy produkt, o ile ma właściwości przyciemniające, nadające jakieś wykończenie, to ma też właściwości przygotowujące tą oponę, więc on nam trochę robi dwa w jednym i przygotowuje tą oponę i oczywiście nam ją zabezpiecza. Co ważne, z powodzeniem możemy sobie poradzić tym produktem też na tak zwanych myjniach bezdotykowych, kiedy mamy mokrą oponę, co też jest dość dużym atutem tego produktu. Myślę, że to, co warto dodać, to to, że ciężko z tym produktem przesadzić. To znaczy, widzimy tutaj dużą zawartość tego produktu na oponie. Ktoś mógłby pomyśleć, że to jest nadmiar, natomiast spokojnie. Możemy poczekać, ten produkt się w całości wchłonie i równomiernie nam tą oponę przykryje. Ryzyka tutaj nie ma. Michał, kolejna opona, ale tym razem dwa produkty. Jeden dobrze znany, drugi Nowość. Nowość. Bym powiedział ewolucja, ale nie rewolucja, bo oba produkty bardzo zbliżone do siebie technologicznie, tak naprawdę oparte na bardzo podobnych substancjach. Znany Wam pewnie Tire Wax, czyli taki wosk do opon, też w sensie dość nietuzinkowy produkt na rynku. No i oczywiście nowość za chwilę w naszej ofercie. Dokładnie. Gdybyśmy mieli zacząć od Tirewaxa, no to właśnie, dlaczego ten produkt jest unikalny i dlaczego fani połysku nie powinni go wybierać? Dokładnie tak. Forma wosku, aplikacją i tak dalej przypomina naprawdę woskowanie w sensie karoserii lakieru samochodowego. W zestawie oczywiście gąbeczka. Wykończenie stricte matowe, przy odpowiedniej aplikacji, przy dotarciu produktu kierujemy się trochę w stronę satyny. Jasne. No i właśnie, porównajmy go od razu może do nowości, która się tutaj pojawiła. Od razu zacznijmy od tego, co dostajemy w zestawie z nowością. Ona się niebawem pojawi u nas w ofercie. Dwa aplikatory. Te aplikatory też prawdopodobnie możecie znać, dlatego że mamy je osobno dostępne w sprzedaży. To jest aplikator Kitasupo. Dwie sztuki są w zestawie, no i sam produkt. To, co znajdziemy w środku, to forma emulsji, tak to chyba możemy nazwać. Dokładnie tak. Pokażemy zaraz, jak to dokładnie wygląda. No i właśnie, gdybyśmy mieli porównać te dwa produkty ze sobą, jeżeli chodzi o wykończenie. Bardzo zbliżone, chociaż ten już lekko satynowe wykończenie. No więc właśnie, dwa produkty bardzo do siebie zbliżone, chociażby jeżeli chodzi o nazwę Oniguro Tire Wax i Tire Black Wax. Tak jest. Oba produkty oparte na tej samej technologii, oba zawierają w sobie pigment czerni węglowej, czyli tak naprawdę pokrywają nam tą oponę, uzupełniają to, co w tej oponie naturalnie występuje, ta naturalna czerń fabryczna, która gdzieś z biegiem czasu ginie. Oba te produkty nam przykrywają oponę i Tire Wax całkowity mat, Dokładnie tak. z opcją na delikatną bardzo satynę, natomiast tutaj tej satyny znajdziemy więcej. Porównamy sobie to, żebyście mogli zobaczyć dokładnie, jak ten efekt wygląda po jednej stronie, po drugiej stronie, no i która opcja jest dla Was. To, co ważne, jeżeli chodzi o aplikację tych produktów, to to, że one potrafią zostawić ślady na innych elementach, co oznacza, że należy po prostu uważać. Dokładnie tak. Co prawda to nie jest też rzecz, z którą byśmy sobie nie poradzili po aplikacji, bo tak naprawdę mikrofibra i sobie dotrzemy te pozostałości produktów, które gdzieś na feldze nam zostały.
Michał, gdybym zadał Ci pytanie, czy istnieje prosta odpowiedź na pytanie, który dressing wybrać? Istnieje taka odpowiedź? Nie, to ja bym Ci zadał pytanie, do czego on ma służyć. I jakie są Twoje preferencje, krótko mówiąc? Tak naprawdę no, moją preferencją jest 4X, bo tak trochę użytkuję samochód, tak też wbrew pozorom o niego dbam, wykorzystuję do tego bezdotyki i raczej szybkie mycia zabezpieczonego samochodu, więc dla mnie 4X. Krótko mówiąc, trzeba sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Ile czasu chcemy poświęcić na aplikację? Jakiego efektu oczekujemy? Czy mat, czy satyna, czy coś pomiędzy? I jakiej trwałości też oczekujemy od dressingu? Jak pielęgnujemy samochód? I wtedy odpowiedź powinna pojawić się sama. Dokładnie tak. My tej odpowiedzi nie znamy, natomiast mamy wszystkie rozwiązania do wyboru. I tak, w tym momencie 4 produkty, które do tej pory w ofercie były, są dostępne. Już niebawem pojawi się nowość. My na pewno o tej nowości będziemy mówić więcej. A tymczasem, jeżeli materiał się Wam podobał i chcecie więcej, to po prostu dajcie nam znać, subskrybujcie kanał. Komentarze są też do Waszej dyspozycji, chętnie tam odpowiemy. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. Do zobaczenia. Dzięki.